Dzień dobry, witam o poranku. Big Short, co dalej? Najnowsze wiadomości. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej. Zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej, na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Na wstępie mam przyjemność poinformować, że wykresy, które są użyte w tym materiale, pochodzą z dwóch platform. Z Bloomberga oraz z platformy Xstation 5. Big Short, co dalej? Najnowsze wiadomości. Parę tygodni temu poinformowałem tutaj wszystkich moich widzów o tym, jaka wielka, krótka pozycja jest budowana teraz na indeksie giełdowym S&P. Jest budowana przez dużych graczy, przez spekulantów, którzy teoretycznie mają większy kapitał, większą wiedzę i większe doświadczenie. I na przestrzeni ostatnich tygodni mogliśmy obserwować, czy faktycznie rozwój sytuacji sprzyja tezie o tym, że ten Big Short będzie pracował, zarobi duże pieniądze, czy też nie. No i warto zobaczyć, co się dalej działo, bo widzimy jak na dłoni na tym wykresie, który jest teraz w tle, że mniej więcej indeks S&P już praktycznie zanegował wszystkie spadki, które miały miejsce po spotkaniu Jackson Hole i jesteśmy na dobrej drodze, żeby przebić się nawet przez poziom 4200 punktów i widzimy, że systematycznie z sesji na sesji popyt na ryzyko cały czas się pojawia. Moim zdaniem jest on wygenerowany teraz tym, że rosną nadzieje na szybkie zakończenie konfliktu zbrojnego, na zmniejszenie ryzyka geopolitycznego związane z kontrofensywą ukraińską, która bardzo ładnie się rozwija, która daje całemu światu nadzieję właśnie na to, że będziemy wkrótce świadkami rozmów przynajmniej o zawieszeniu broni, co sprzyjałoby oczywiście popytowi na ryzyko. Ten popyt jest teraz bardzo ściśle skorelowany z tym, jaka jest informacja, jakie napływają informacje z frontu na Ukrainie oraz oczywiście z innymi klasami aktywów, które także są powiązane z ryzykiem i to jest teraz niezwykle interesujące. Na co należy moim zdaniem jeszcze zwrócić uwagę, to że bardzo łatwo każdy kolejny opór jest pokonywany na indeksie S&P. Wall Street kontynuuje tendencję wzrostową, to jest dobra wiadomość. Przed rynkiem oczywiście następne poziomy oporów, które są jak najbardziej do pokonania, jeżeli oczywiście popyt na ryzyko będzie atakował i wniosek jest taki, że rynek zaczyna także dyskontować możliwość wystąpienia pewnego rodzaju zawieszenia broni i gdyby się okazało, że faktycznie takie wydarzenie będzie miało miejsce w końcówce tego roku, to można być bardzo przekonanym, że wpłynie on niezwykle pozytywnie na rynek ryzyka, który będzie świętował zakończenie wojny bardzo dynamicznym impulsem. Natomiast na chwilę obecną takie prawdopodobieństwo jest wyceniane przez rynki finansowe. Warto o tym pamiętać, że potencjalna skala następnego ruchu będzie już mniejsza, ponieważ już teraz w grze są takie założenia, że wkrótce dojdzie co najmniej do zawieszenia broni, do zatrzymania tego konfliktu zbrojnego, do jego zamrożenia. Myślę, że rynek tak teraz to wycenia. No ale co z tym, co z odpowiedzią na pytanie Big Short, co dalej? Najnowsze wiadomości. Na tym następnym wykresie widzimy, jakie jest teraz pozycjonowanie tych dużych graczy, tych spekulantów, którzy teoretycznie mają większy kapitał, zdecydowanie większą wiedzę i oczywiście zdecydowanie większe wykształcenie. I widzimy, że ten Big Short cały czas ma miejsce. To są największe krótkie pozycje netto od 2020 roku, od 2015 do 2011 i od 2008 roku. Nie było aż takiego odchylenia od poziomów neutralnych, pozycjonowania dużych spekulantów, dużych graczy, tych, którzy mienią się zawodowcami. No i jak na chwilę obecną obserwujemy to, te pozycje zaczynają generować straty, a nie zyski. No i ja jestem także bardzo ciekawy, co będzie dalej. Będę na bieżąco informować wszystkich użytkowników
mojego kanału, jak rozwija się sytuacja na tym Big Shorcie, ponieważ w ostatnie 2-3 tygodnie pokazują, że coś zaczęło się tutaj zmieniać i nie jest już pogłębiana ta netto krótka pozycja. Tak jakby nawet była tutaj zwijana lekko, ale oczywiście z takimi wnioskami jeszcze moim zdaniem należy być bardzo ostrożnym. Co jest moim zdaniem jeszcze istotne i niezwykle ważne, to założenie, że takie miejsca ekstremalne mogą tworzyć na samym indeksie giełdowym punkty, które będą przełomowe. Jestem także niezwykle zainteresowany odpowiedzią na pytanie, czy faktycznie teraz też tak będzie, że jesteśmy świadkami budowania ekstremum na indeksie S&P i że nie powtórzy się ten scenariusz, który mówi, że statystycznie wrzesień nie jest najgorszym miesiącem dla indeksów giełdowych, także na Wall Street. Więc będziemy to ściśle monitorować. Przypominam, że w tym tygodniu, czy w tym miesiącu najważniejszym wydarzeniem jest środowy Fed za tydzień, ale dzisiaj poznamy także taki wstęp do tych informacji z Fedu, ponieważ pojawią się dane o inflacji CPI o godzinie 14:30 czasu europejskiego. Inflacja jest teraz kluczowa, niezwykle ważna i inwestorzy na tym się koncentrują, ponieważ zmiany inflacji pozwalają także zmieniać oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych i jeżeli inflacja będzie faktycznie pokazywała, że tworzy się teraz ekstremum w Stanach Zjednoczonych, że inflacja tworzy swój szczyt, to prawdopodobnie oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych także będą zmniejszane, a to oczywiście może być negatywna informacja, negatywna dla amerykańskiego dolara, dla rynków, które były nastawione na bezpieczeństwo i powinna być pozytywna dla tych wszystkich, którzy liczą na ryzyko. Czyli wniosek jest taki, że jeżeli dzisiaj okaże się, że inflacja jest niższa, powinna być ona zdyskontowana korzystnie dla indeksów giełdowych na świecie, powinna być pozytywnie zdyskontowana przez rynek tutaj Bitcoina oraz oczywiście powinniśmy być świadkami osłabienia amerykańskiego dolara. Jak będzie, oczywiście zobaczymy i na następnym slajdzie jeszcze raz pokazuję, dlaczego uważam ropę naftową za wskaźnik wyprzedzający inflację, ponieważ wystarczy obserwować, jak zachowuje się średnia miesięczna, czyli ta niebieska średnia na wykresie ropy naftowej, zwłaszcza względem końcówek miesiąca, jak zachowuje się inflacja. I widzimy tutaj korelację z praktycznie 1:1. Wniosek jest taki, ponieważ w sierpniu, na koniec sierpnia ta średnia niebieska była niżej niż pod koniec lipca, więc teoretycznie inflacja w Stanach Zjednoczonych powinna spaść, jeżeli faktycznie inflacja ma charakter podażowy, zewnętrzny, jest importowana, więc jej spadek powinien dać także spadek inflacji. Prognozy zakładają właśnie takie zachowania, ale nie wiadomo oczywiście, jaka będzie skala. Jeżeli faktycznie tak się stanie, to w takiej sytuacji rynek jeszcze większą wagę będzie przywiązywał do wskazań płynących z ropy naftowej i oczywiście to, co się będzie dzisiaj działo, jakie pojawią się dane makroekonomiczne, będzie także rzutowało na to, jak rynek będzie się nastawiał, co może zrobić Fed w przyszłym tygodniu. Im głębszy spadek stóp inflacji, tym oczywiście większa szansa na zatrzymanie cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i oczywiście odwrotnie. Im wyższa będzie inflacja, tym większa szansa na agresywne posunięcia banku centralnego w Stanach Zjednoczonych. Więc przypominam, obserwować dzisiaj o godzinie 14:30 wszystkie rynki finansowe. One nam powiedzą bardzo, ale to bardzo wiele i oczywiście dadzą nam także odpowiedź na pytanie, co będzie się dalej działo na oczekiwaniach inflacyjnych z inflacją w Stanach Zjednoczonych. A w takiej sytuacji im niższa inflacja, tym gorzej dla Big Shorta, który jest budowany na indeksie S&P. Odpowiedź na pytanie, co dalej z Big Shortem. I najnowsze wiadomości powinny być oczywiście rzutowane poprzez pryzmat tych danych o inflacji, które poznamy o godzinie 14:30. Popyt na ryzyko widoczny w oczekiwaniach na możliwe zawieszenie broni, które są dyskontowane korzystnie z powodu rozwoju kontrofensywy ukraińskiej. Widzimy na wskaźniku dotyczącym tego, jak zachowują się indeksy giełdowe na całym świecie. World Index jest tutaj pokazany
I widzimy, że od kilku dni trwa mocny popyt, indeks giełdowy, ten taki zagregowany, czyli wspólny dla całego świata, rośnie i być może będziemy testować wkrótce tą ważną 9-miesięczną linię trendu spadkowego, czyli linię Bessy na światowych indeksach giełdowych, a gdyby się okazało, że jest ona pokonywana, to otworzą się perspektywy nawet do tego, żeby rozpocząć następną falę wzrostową, która oznaczałaby, że rynek giełdowy, który dyskontuje przyszłość na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy, dyskontuje, że spowolnienie gospodarcze i recesja będzie płytka i będzie trwała krótko. Moim zdaniem indeks giełdowy teraz musi się zdecydować, jaką formę recesji, spowolnienia gospodarczego wycenia. Także bądźmy naprawdę bardzo uważni. To, co się wczoraj wydarzyło na Wall Street, jest teraz przekazywane do Azji. Indeks giełdowy Nikkei rośnie, także jesteśmy bardzo na dobrej trajektorii, żeby pokonać ostatnie i oczywiście ważne opory widoczne na wykresie, więc każde dalsze wzrosty będą oznaczały naprawdę ocieplenie klimatu inwestycyjnego w Japonii. Natomiast moim zdaniem sygnały płynące z Azji dzisiaj dla Europy o poranku są bardzo pozytywne, więc indeksy giełdowe od Niemiec przez wszystkie inne indeksy giełdowe w Europie aż po warszawską giełdę powinny rozpocząć od wzrostów. Natomiast indeks DAX, każdy powrót nad poziom 13 500 punktów, moim zdaniem będzie to oznaczało, że otwiera się perspektywa ataku już na tą 9-miesięczną linię trendu spadkowego widoczną na wykresie i także poziom 14 000 punktów. Formacja odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową w tym wypadku jest dobrze widoczna na wykresie i wygląda na to, że już teraz jest ona zrealizowana. Natomiast dla Europy będą kluczowe dane o godzinie 11, czyli wskaźniki ZEW dla Niemiec. To są dane za wrzesień, czyli to najbardziej z bieżących, najlepsze informacje dotyczące kondycji bieżącej gospodarki. Dlatego moim zdaniem rynek będzie do nich przywiązywał dużą wagę. Widzimy, one składają się z kilku części. Najważniejsze są oczekiwania i to, jaka jest teraz bieżąca sytuacja, która jest także niezwykle ciekawa, więc odchylenie względem prognoz będzie moim zdaniem dyskontowane przez rynki finansowe, zwłaszcza te w Europie. Na co należy zwrócić uwagę, zapasy gazu już teraz w Europie są wyższe od tego, jakie były zapasy na przełomie 2021-2022. Więc moim zdaniem nie będzie żadnych problemów z gazem w Europie i z żadnym innym aktywem, które będzie prowadziło do dostarczania ciepła i elektryczności na naszym kontynencie. Ten wykres to ładnie pokazuje i w tym miejscu warto przejść do polskich aktywów, które wczoraj były znowu bardzo silnie kupowane, przede wszystkim polskie obligacje i widzimy to na wykresie, jak bardzo zanurkowaliśmy pod poziom 6% na rentowności i oczywiście utrzymanie euro złotego i dolar złotego poniżej poziomu 4,70 oznacza, że występuje presja na to, żeby kupować w ogóle złotego na całym indeksie. Natomiast spodziewałbym się potwierdzenia tej tendencji na euro złotym mocniejszym spadkiem, oddaleniem od poziomu 4,70 i wtedy moim zdaniem jeszcze większa rzesza inwestorów, uczestników rynku uwierzy w to, że następna fala umocnienia aprecjacji krajowej waluty się rozpoczyna, a w takiej sytuacji atak na poziom 4,65 powinien być tylko kwestią czasu, ponieważ na poziomie 4,65 są następne, ale już teraz średnioterminowe wsparcia, których znaczenie jest duże. Przypominam, to są rejony, gdzie pod koniec sierpnia, czy w sierpniu euro-złoty tworzył swoje ekstrema i minima. Na co jeszcze zwrócić uwagę na rynku złotego? Na dolar złotym testujemy teraz kilkumiesięczną linię trendu wzrostowego i gdyby ona została pokonana, to oczywiście także otworzą się perspektywy do spadku w rejon 4,50. Natomiast pamiętamy, że zachowanie euro-dolara zależy od euro-złotego, dolar złotego, czyli złotego zależą od euro-dolara. Jeżeli euro-dolar pójdzie dalej w górę, złoty się umocni bez względu na to, jakie będą tutaj informacje z Polski. Informacje z Polski, jeszcze raz przypominam, mają bardzo nikłe, jeżeli w ogóle nie mają jakiekolwiek znaczenie. To, co się dzieje w Polsce, nie ma żadnego znaczenia
na rynku złotego. Liczy się tylko trend na euro-dolarze. Takie są teraz fakty. Natomiast dzisiaj jeszcze o godzinie 14 poznamy ciekawe dane o rachunku bieżącym w naszym kraju za lipiec. Im większy deficyt teoretycznie powinno to negatywnie wpływać na rynek złotego i odwrotnie, im mniejszy deficyt, tym lepiej dla rynku złotego. Natomiast moim zdaniem dane nie mają większego znaczenia teraz do tego, co się dzieje na polskich aktywach. Natomiast polski indeks WIG20 także cieszy się z rozwoju sytuacji na Ukrainie, z kontrofensywy ukraińskiej, która ma sukcesy i wygląda na to, że pokonujemy następne opory na indeksie WIG20, które otwierają nam przestrzeń do tego, żeby myśleć realnie nawet o ataku na opory w rejonie 1600 punktów. I moim zdaniem to już jest scenariusz bazowy. Na rynku światowym obserwujemy zachowanie oczywiście amerykańskich i niemieckich obligacji. Tutaj niewiele się dzieje, ale zaznaczam te poziomy, na których teraz jesteśmy, czyli poziom 3,33% na amerykańskich i poziom 1,65% na niemieckich jako punkty odniesienia przed dzisiejszymi danymi o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli rentowności spadną po tych danych, będzie to oznaczało, że rynek faktycznie wierzy w to, że szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych jest teraz tworzony na naszych oczach. Jeżeli nie, będzie to oznaczało, że rynek przywiązuje większą wagę do posiedzenia Fedu w przyszłym tygodniu i chce jednak zdyskontować podwyżkę stóp procentowych, która się szykuje za tydzień w Stanach Zjednoczonych, a moim zdaniem tak czy siak, jeżeli inflacja będzie spadać i nawet reakcji dzisiaj nie będzie, to ona będzie zwielokrotniona za tydzień właśnie, jak już ta decyzja w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych zapadnie. I oczywiście pamiętamy, że spadki inflacji sprzyjają spadkom rentowności, czyli wzrostom cen obligacji na rynkach finansowych. Jeżeli jesteśmy na międzynarodowych rynkach finansowych, to patrzymy oczywiście także na zachowanie euro-dolara. W tym wypadku utrzymanie nad poziomem 1,01 sprzyja tendencjom wzrostowym. Nie ma short squeeze'u, czyli wyciskania krótkich pozycji, ale moim zdaniem w każdej chwili taka sytuacja, takie zjawisko może wystąpić. Ale to, że nie ma takiego wyciskania, moim zdaniem jednak wskazuje na to, że inwestorzy będą oczekiwać z dalszym ruchem na ten Fed, który w przyszłym tygodniu będzie miał miejsce. Więc bądźmy bardzo, ale to bardzo bacznie czujni na to, co się wkrótce także tutaj wydarzy. Jeżeli jesteśmy na rynku walutowym, także dolar-jen powinien być obserwowany. Jesteśmy teraz w kluczowym newralgicznym, krótkoterminowym miejscu, czyli miejscu, gdzie linia trendu wzrostowego jest spajana z najszybszą linią trendu spadkowego i rynek wkrótce będzie musiał wybrać. Dzisiejsze dane o inflacji są idealnym pretekstem do tego, żeby wybrać tutaj jakiś impuls i moim zdaniem zmienność wkrótce także powinna się pojawić na dolar-jenie. Jeżeli dane pokażą niższą inflację, rentowności powinny spaść, czyli dolar-jen także powinien spaść. Moim zdaniem jest większa szansa na spadki niż na wzrosty tej pary. I na koniec rynek surowcowy, ponieważ moim zdaniem inflacja i ropa naftowa to jest teraz temat bardzo zbliżony. Ropa naftowa nie jest w stanie na razie pokonać tej dwuletniej linii trendu wzrostowego. Zatrzymanie ma miejsce i widzimy także, że rynek interpretuje te ostatnie wzrosty euro-dolara jako pretekst do tego, żeby kupować znowu ropę naftową. Takie zjawisko według tutaj rynku także występuje. I już na samym końcu także Bitcoin warto moim zdaniem obserwować z powodu tego, że Bitcoin znowu rośnie, ma za nami kolejna sesja wzrostowa, popyt na ryzyko jest wspierany zachowaniem kryptowaluty, ale sama kryptowaluta już teraz na horyzoncie ma potężny, ważny opór w rejonie $23 000. To jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna widoczna na wykresie oraz gdzie przebiega roczna linia trendu spadkowego, także widoczna na wykresie. Bitcoin będzie miał wkrótce potężny orzech do zgryzienia. Teoretycznie powinien odbić w dół znowu od tej spojenia tych potężnych oporów, więc gdyby tak się nie stało, byłby to naprawdę zwiastun tego, że to, co się dzieje na rynku, ma ogromne znaczenie i zmienia się tendencja nawet średnio i długoterminowa na Bitcoinie na wzrostową. Czy tak będzie? Moim zdaniem losy tego zależą od popytu na ryzyko na indeksach giełdowych i oczywiście od tych wszystkich innych czynników, które sprawiają, że indeksy giełdowe idą w górę.
Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę pięknego dnia, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.